Zdrowy to znaczyło kiedyś z dobrego drzewa. Widzieć atrakcyjność w zdrowiu, nic trudnego. Ja nawet powiedziałbym, że zdrowy człowiek jest lepszy dla ludzi. Dopiero kiedy tracimy zdrowie, to możemy je cenić. Można chorobę traktować jako może nie tyle przyjaciela, ale jako stałego towarzysza. Jeżeli się nie wyleczę, to muszę to zaakceptować. Trzeba dbać o zdrowie, kiedy człowiek jest zdrowy. Zdrowie jest czymś do pokochania. Im dłużej żyję, tym bardziej cenię to, co robią ci ludzie, którzy dbają o nasze zdrowie. Do wysłuchania podcastu Wygrywaj Zdrowie zaprasza grupa LuxMed. Dzień dobry Państwu. Wraz z Weroniką witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Wygrywaj Zdrowie. A dzisiaj mamy gościa wyjątkowego, profesor Jerzy Bralczyk, arcymistrz słowa polskiego. Dziękuję za dobre słowo i dziękuję za zaproszenie. Ja się też czuję niepewnie, bo tu przede mną dwa komputery, które pewnie coś ze mną będą robiły, gdzieś mnie może nawet uwiecznią. A to człowiek, który wie, że jest nagrywany, no zawsze się trochę krępuje. Ale tytuł podcastu bardzo mi się podoba. Niektórzy mogliby powiedzieć, że zdrowia nie da się wygrać, prawda? Nie da się wygrać zdrowia. Po pierwsze, gramatycznie, no wygrywamy raczej, no jakieś nagrody wygrywamy, prawda? Wygrywamy, z kimś wygrywamy, w walce też wygrywamy. A czy można wygrać coś takiego jak zdrowie? Czy można wygrać życie? Czasem metaforycznie spotykamy się z takimi określeniami, że wygrał ktoś życie, czyli mógł nie żyć, a żył. Mógł zatem być zdrowy i mógł nie być zdrowy. I on wygrał. Tu mała literówka sprawiłaby, że mogłoby to być, nie chodzić o wygrywanie, ale o wybieranie. Wybieraj zdrowie na przykład. No i to się często też spotyka, że my wybieramy życie zdrowe i zdrowie ceniąc wyżej niż inne wartości. Właśnie. I a propos komputerów, one są tu po to, między innymi, żebym mógł na wstępie naszej rozmowy o zdrowiu zacytować fraszkę mistrza Jana Kochanowskiego. Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego, bo mienie, Bo dobre mienie, perły kamienie. Także wiek młody i dar urody dobre są, ale gdy zdrowie wcale, Gdy zdrowie wcale, czyli w całości, czyli pełne zdrowie. gdzie nie masz siły i świat niemiły. niemiły. Klejnocie drogi, mój domu Bogi oddany Tobie, ulubuj sobie. I Kochanowski znakomicie i w taki współczesny sposób potrafił pisać. Początek tej fraszki to jednocześnie ma związek z początkiem największej naszej epopei, czyli pana Tadeusza. Tam, Litwo ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Myśl jest podobna, że dopiero kiedy tracimy zdrowie, to możemy je cenić. Ono jest szlachetne. I Kochanowski jeszcze pisał szlachetne zdrowie. I tam są słowa, które dzisiaj rozumiemy inaczej. Tam człowiek prawie widzi na jawie. Nie chodzi o to, że prawie, a więc nie do końca, ale prawie, czyli prawdziwie. Tam dopiero prawdziwie człowiek na jawie widzi i sam to powie, że nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego. Tak, i to zestawienie tych wszystkich dóbr w porównaniu ze zdrowiem jest bardzo sugestywne. Wiemy, że zdrowie z tego wszystkiego jest najważniejsze. Ale kiedy dzisiaj życzą mi ludzie, a często to się zdarza, zdrowia, to czasami myślę, że to jest związane z moim wiekiem. Że w moim wieku to już tylko zdrowie potrzebne, nic więcej. Wtedy odpowiadam najczęściej, że proszę mi życzyć sukcesów, proszę mi życzyć, nie wiem, przygód różnego rodzaju jeszcze, bo one także, o te rzeczy także mi wciąż chodzi. Ale niewątpliwie one są dobre, kiedy jest zdrowie. I to zdrowie, jakkolwiek byśmy, z którejkolwiek strony byśmy nie patrzyli, to jest albo warunkiem, a dla niektórych nawet celem. Starsi ludzie dość często myślą, że tak na dobrą sprawę to ich najważniejszym celem jest zachowanie, jak najdłuższe zachowanie tego dobrostanu organizmu, tego zdrowia.
No właśnie, tak jak pan profesor wspomniał, bardzo często życzymy zdrowia, ale też pijemy ze zdrowie. Generalnie zdrowie pojawia się w języku polskim, jest obecne wyjątkowo i To nawet mamy pozdrowienie. Niektórzy Pozdrowienie. nie widzą zdrowia w tym pozdrowieniu, ale przecież ono tam językowo siedzi. Pozdrawiam właśnie. serdecznie. No właśnie. no właśnie, a czy ono bardziej ma charakter, to słowo zdrowie, czy bardziej ma charakter taki życzeniowy, czy bardziej jako wartość? Jest to wartość, a wartość często się łączy wtedy, kiedy komuś dobrze życzymy, to łączymy to ze zdrowiem. Zdrowy to znaczyło kiedyś z dobrego drzewa. Człowiek jest często porównywany do drzewa. I właśnie to dobre, zdrowe drzewo widzimy w tym zdrowiu. No, jeżeli byśmy to etymologię pochodzenia tego słowa rozważali. I to porównanie do przyrody, do tego dębu na przykład, mocnego, zdrowego organizmu, jest dość charakterystyczne i też sugestywne. To jest zdrowie. Czy to jest wartość? Tak, niewątpliwie. Wartość i z drugiej strony ta wartość jest przedmiotem życzenia bardzo wielu, takiego naturalnego. Może trochę niedobrze, że my odrywamy czasami słowa od ich znaczeń. Kiedy mówimy pozdrawiam cię, to gdzie tam nikt nie myśli o zdrowiu, prawda? A nawet kiedy mówię wszystkiego dobrego zdrowia, to też nie zawsze o tym naprawdę myślimy. Czyli jestem zwolennikiem takiego używania nawet tych rytualnych określeń, w których będzie zawarte samoznaczenie, tak, zdrowia. Dalej. Myślę, że słowa odzwierciedlają czasami charakter znaczenia. W słowie zdrowy, państwo słyszą te mocne spółgłoski. Oto widać, to są dźwięczne, to zdr, prawda, to w. One wszystkie są dźwięczne, a my raczej zdrowie kojarzymy z mocą, a nie z wrażliwością, słabością czy miękkością. Jest to twarde. W twardym też mamy to rd, które jest w zdrowiu, które pokazuje, że to jest mocna rzecz. I szukamy w sobie czasami tego zdrowego jądra. Zdrowie ma tak wiele odniesień przenośnych, metaforycznych. Kiedy mówimy o zdrowym poglądzie, o zdrowym stanowisku, o zdrowych rzeczach, które nie są organicznie związane z tym dobrym stanem tego organizmu właśnie, ale jest związane z dobrą naszą oceną, że my traktujemy zdrowie jako coś normalnego, jako coś, dążenie do zdrowia to jest trochę, jedni mówią homeostaza, inni mówią dobrostan. Jeszcze inni sięgają po inne określenia, które mają tę najwyższą satysfakcję z życia ukazywać. I my mówimy też o zdrowych sprawach, zdrowych rzeczach, zdrowych poglądach, właśnie dlatego, że to dla nas jest ważne. Ale mówiąc o zdrowiu i szukając metafor, często uciekamy do przyrody, a nie człowieka. Na przykład zdrowy jak ryba, zdrów jak koń, końskie zdrowie, krzepki jak dąb. Czasami to są rośliny, bo mamy jeszcze inne rośliny, rzepa na przykład, która też jest. Z czym my kojarzymy zdrowie? Jest takie słowo na przykład jędrny, prawda? Są jędrny, które też ma te cechy fonetyczne, o których tutaj mówiłem i które też kojarzymy z pewnego rodzaju zdrowiem. I taki mocny, twardy, jędrny to jest zdrowy. I dlatego też szukamy w świecie, do którego lubimy siebie także porównywać, zwierząt, które są szczególnie zdrowe. Czy koń jest zawsze zdrowy? A cierpi na te różne nosacizny i ochwaty i ma tych chorób bardzo wiele. Ale jednocześnie myślimy, że koń jest, że ten bliski towarzysz człowieka jest wytrzymały, jest sprawny i jest związany z nami bardzo blisko. Ryba. No właśnie, czy ryba jest zdrowa? Ryba jest tajemniczym zwierzęciem, nie bardzo wiemy. Mówimy, że czuje się jak ryba w wodzie. Ale jak się naprawdę czuje ta ryba w wodzie, to my nie wiemy. Z koniem mamy jeszcze porozumienie, z rybą już trudno. Ale też sądzimy, że pewnego rodzaju sprawność, zwinność, może nawet i twardość, ale poza tym ryba jest jeszcze zdrowa pod innym względem. Wystarczy jako potrawa. Jako potrawa ryba jest bardzo zdrowa, ale my nie chcemy być zdrowi jako potrawa oczywiście. Ale nie mówimy zdrowy jak lew,
czy zdrowy jak niedźwiedź, czy zdrowy jak żyrafa. Tu jednak to jeszcze mamy byka, który także kojarzy się z mocą, Silny jak tur. Tak. Da. a to silny bardziej. Zdrowy jak tur mniej, ale silny to bywa i byk także. No cóż, zdrowie z przyrodą się kojarzy, bo my jednak w sumie, choć sami jesteśmy częścią tej przyrody, widzimy w niej taki rodzaj prawdziwego odniesienia. My tam do niej się zwracamy. Zdrowe życie to życie zgodne z naturą. I to słowo natura, które jest bliskie słowu przyroda, to naturalne słowo i nasze naturalne i cechy i warunki, wszystko to skłonni jesteśmy wysoko cenić. A czy ma wpływ, jeśli mówimy o zdrowiu i związanym z tym odżywianiem, aktywnością fizyczną i innymi elementami, że dodajemy do tego, że muszę zdrowo się odżywiać, powinienem, No czyli tak, tu jest pewien problem, bo nie bardzo lubimy to, co musimy. Kiedy myślimy o przymusie, o konieczności, to czujemy pewnego rodzaju, tutaj zastosuję też metaforę, ciężar. Tak jak mówi się, ciężar odpowiedzialności. I przymus kojarzy nam się z czymś ciężkim. Przymus, o jakie niedobre słowo, prawda? To prawie przemoc. Przymus wiąże się z muszeniem. Jeżeli muszę coś zrobić, muszę jutro to załatwić. Rzadko kojarzy się to z chceniem. Ja mam taki aforyzm, którego używam dość często, żebyśmy więcej mogli niż chcemy i żebyśmy więcej chcieli niż musimy. Bo wtedy nie myślimy o tym, że coś muszę, ale że coś chcę. Otóż zmienić musieć na chcieć jest czasem trudne. Ale możemy siebie samego przekonać, czy siebie samą, że tego ja właśnie chcę. Niekoniecznie mogę powiedzieć, to też czasownik modalny, że ja chcę tego, co muszę. Nie, to jest to dziwne. Ani, że muszę to, czego chcę. Też niedobrze. Nawet nie chcę musieć, ale muszę chcieć. I dobrze jest, jeżeli chcemy i przerabiamy to. Chcę być zdrowy. Uświadomienie sobie innych także rzeczy. I pokazanie, nie wiem, dziecku, że ono chce to robić, a nie, że musi. Czyli musimy widzieć w tym jakiś pierwiastek atrakcyjności. Widzieć atrakcyjność w zdrowiu, nic trudnego. W końcu wiemy, że to, co zdrowe, jest lepsze niż to, co chore, niezdrowe, i to, co jest nam niemiłe. No, ale dobrze byłoby, żeby ten obowiązek został przekształcony. I tu się odważę powiedzieć wypowiedzieć jedno słowo, które jest mocne i rzadkie, radość. Otóż, jeżeli kojarzymy zdrowie z radością, to będzie bardzo dobrze, bo uświadomienie sobie tego, że ja jestem radosny wtedy, kiedy jestem zdrowy. Bardzo rzadko się zdarza, że moje dolegliwości fizyczne mogą dobrze wpływać na mój dobrostan, na moje dobre samopoczucie. Są takie przypadki rzadkie, że nie wiem, poeci, którzy chcieli być wrażliwi, jacyś ludzie, którzy przez czyn, przez męczeństwo chcieli osiągnąć jakąś świętość, no to łączyli to z dolegliwościami. Ale 99,999 999 sytuacji ludzi to kojarzy dobro ze zdrowiem. No i chciejmy tego, chciejmy i cieszmy się, bo radość, chcenie sprawia, że zdrowie staje się atrakcyjne. Atrakcyjne jest to, co przyciąga. No i my możemy, postrzegając atrakcyjność w różnych wymiarach, to jest atrakcyjność wyglądu, bo zdrowy człowiek jest po prostu ładniejszy. Co tam będziemy ukrywali, szukali? Ładniejszy jest zdrowy. Że zdrowy człowiek jest sprawniejszy, to jest także oczywiste. Ja nawet powiedziałbym, że zdrowy człowiek jest lepszy dla ludzi. Bo zdrowy człowiek nie tylko przenośnie, ale też w realnych warunkach to brak zdrowia prowadzi do, i to też jest językowe zjawisko. Dlaczego my mówimy o ludziach, że są skwaszeni? No nie jest dobre, prawda? No coś tam z tą nadkwasotą pewnie jest. Mówimy o śledziennikach, którzy coś tam z tą śledzioną, bo nie o śledzia tu chodzi, z tą śledzioną mają. Mówimy o wątrobiarzach, prawda? Wątrobiarze to nie są ci, którzy mają zdrową, ale właśnie chorą
wątrobę. I różne nasze przypadłości wpływają na nasz stosunek do świata. Więc ludzie chorzy po prostu, no, statystycznie możemy powiedzieć, są chyba mniej życzliwi. Panie profesorze, czy nie ma pan wrażenia, że zaczynamy opisywać nasze życie jak jednostkę chorobową? Proszę zobaczyć, ile do współczesnej polszczyzny weszło określeń kiedyś czysto medycznych. Na przykład ktoś ma traumę, ktoś ma deprechę, ktoś w związku jest toksyczny. Musimy coś skonsultować. Coś nam się nie podoba, nazywamy to patologią. Mamy na coś alergię i tak dalej, i tak dalej. Tak, owszem, to jest zjawisko zauważalne. Po prostu zaczynamy wnikliwiej obserwować swój organizm. A ponieważ słowa abstrakcyjne często łączą się, czy wywodzą się ze słów konkretnych, to dość często przenosimy to, co konkretne, na to, co abstrakcyjne, wrażeniowe i tak dalej. Nasze życie jest pełne takich zdarzeń, które no, wpływają na nasze samopoczucie i dlatego też to nasze samopoczucie może dawać możliwość opisu innych. Mieć alergię na coś bardzo trafne. Rzeczywiście mamy uczulenie, które także jest terminem medycznym. Uczulenie czy alergię na coś, czego nie lubimy. I to jest zupełnie zrozumiałe. I inne z tych określeń, które pan przytoczył, może nie wszystkie są związane z medycyną, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien szczególny obszar, który dał dużo i nawet nie wiadomo, czy to dobre, dużo określeń. Przecież takie słowa jak idiota, debil, kretyn, imbecyl są stosowane dzisiaj częściej w określaniu ludzi, których posądzamy o małe zdrowie psychiczne, a nawet bardziej o tych, których nie lubimy. Durniów, ludzi, którzy nie tyle są chorzy psychicznie, ale którzy po prostu są według nas, no, mają inne zdanie niż Tak, my. myślą Czasami inaczej nawet. niż my, tak. Idiota czy debil to były kiedyś terminy medyczne. I nawet można powiedzieć, że kiedy używamy ich w odniesieniu do ludzi, których nie lubimy, no, popełniamy pewne nadużycie znaczeniowe, że trochę obrażamy ludzi, którzy są po prostu chorzy. I dlatego też jest pewna tendencja do łagodzenia albo używania innych określeń. Czasem określenia medyczne zmieniają się po to, żeby nie przypisywać człowiekowi jakiejś na przykład choroby, albo przynajmniej jako cechy, tylko jako pewną element towarzyszący. Dlatego nie mówimy o ludziach niepełnosprawnych, ale o ludziach z niepełnosprawnością. Tak jak możemy mówić i mówimy czasami o ludziach chorych, że on jest z czymś, z chorobą. Ja mam cukrzycę. Można powiedzieć, że jestem człowiekiem, że jestem cukrzykiem. No to najbardziej wyraźne określenie. Ale można powiedzieć, że jestem człowiekiem z cukrzycą. No to wtedy można się tego pozbyć. Także to idzie w różne strony. Ale jeśli chodzi o życie codzienne, tak, ma pan rację, że przenosimy te określenia. Czy to jest rzecz zupełnie nowa? Chyba nie. To od dawna myśmy mówili o... Coś ty chory? Jakże? No przecież to nie znaczy, że przypisujemy albo pytamy o prawdziwą chorobę. Najczęściej zresztą związane to jest z chorobami psychicznymi. No, ale to pokazywałoby w jakiejś mierze, rzeczywiście pokazuje, jaką my wagę przywiązujemy do naszego ciała i do naszego zdrowia. Jeśli chodzi o hasła, które się pojawiają związane ze zdrowiem, na przykład ruch to zdrowie. No bardzo popularne hasło, takie z plakatu. Czy takie sformułowania jeszcze działają na ludzi? Otóż myślę, że w mniejszym stopniu, bo to się, jak mówią językoznawcy, zleksykalizowało, wytarło. Już ponieważ slogan tak często funkcjonuje, to my już nie rozbieramy go na znaczenie. Jeżeli czasem jeszcze powiemy, że to jest samozdrowie, prawda? Samozdrowie to znaczy, że to jest pokarm najczęściej. Wtedy mówisz, jest to samozdrowie. No to może jeszcze myślimy o tym zdrowiu, bo związek między dietą a stanem zdrowia jest jednak dość wyraźny, ale kiedy mówimy ruch to zdrowie, zdrowo jest czasem pocierpieć, bo i tak się zdarza, to my mamy określenia tego zdrowia nie do końca wiarygodne. Nie każdy ruch to zdrowie.
Nie każdy. Choć oczywiście wiemy, że lepiej się ruszać niż siedzieć w miejscu. I to powiedzenie mogłoby dalej jeszcze funkcjonować. Czasem używamy tego po to, żeby wytłumaczyć swoje postępowanie, swoje zachowanie. Dlaczego biegasz? No bo ruch to zdrowie, prawda? Ruch to zdrowie. Albo mógłbyś wstać, mógłbyś coś zrobić, ruch to zdrowie, prawda? Czyli stosujemy to i jako określenie swojego trybu życia i jako zachęty do innych. I to samo zdrowie, czy to zdrowie łączy się z różnymi sprawami w naszym życiu. No i jednak pokazuje pewną drogę do samozadowolenia czy do dobrostanu. Ale czy jeśli chodzi o polszczyznę, polszczyznę w kwestii ruchu, treningu, ćwiczeń, czy nie ma pan profesor wrażenia, że wtedy pachnie ona takim rygorem albo szkołą, że samo słowo ćwiczyć kojarzy się z wojskiem, wyćwiczyć kogoś z wojskiem, z dyscypliną. Ćwiczyć z czymś- kogoś to przecież także karać go. Ćwiczyć można na przykład batem czy innym urządzeniem, które do tego służy, do karania. I to ćwiczenie, jakkolwiek pojawia się także w innych kontekstach. Ćwiczenia są przecież i rodzajem zajęcia intelektualnego. Poćwiczymy także umysł i nawet może częściej ten umysł. No tak, ale inne związki są tutaj też znamienne i też, które należą do ostatnich lat czy do polszczyzny. Na przykład takie słowo siłownia, prawda? Które kojarzy się z trybem życia. Owszem, nie wszyscy nie chodzą na siłownię, ale kojarzy się też ze zdrowiem, z pewnym dbaniem o siebie. I ta siła i zdrowie są gdzieś blisko siebie, ponieważ cenimy siłę, to cenimy i zdrowie. Brak zdrowia to słabość. A w sporcie często mówi się o walce z samym sobą. Czy to jest trafne określenie? Tak, walka samego z sobą to prowadzi albo wynika z jakiegoś rozdwojenia, z jakiejś schizofrenii. Nie bardzo lubię to. Owszem, czasami moja silna wola walczy ze słabą wolą i wygrywa słaba. Co silniejsza się słaba okazuje, co jest bardzo zabawne. Ale stosunek nasz do choroby jest bardzo różny i my czasem porównujemy chorobę do wroga, z którym trzeba walczyć. To nie z ciałem walczymy, ale z chorobą. Można chorobę traktować jako może nie tyle przyjaciela, ale jako stałego towarzysza. Jeżeli się nie wyleczę, to muszę to zaakceptować, muszę go polubić. Ja porównuję niektóre, zwłaszcza choroby, jak choćby cukrzycę, którą mam, do sublokatora. Uciążliwego, ale jednak takiego, z którym trzeba jakiś sposób życia ustalić. I on mi trochę przeszkadza, ten sublokator, no ale trudno. Taka jest sytuacja, że go nie mogę wyrzucić na bruk i tak to jest. Porównanie do jakichś rzeczy, na przykład do życia społecznego, czasem nam pomaga w postrzeganiu rzeczywistości, nawet powiedziałbym w zdrowym postrzeganiu rzeczywistości. Czy my możemy walczyć ze sobą, kiedy pokonujemy, co pokonujemy? Słabość. Siły nigdy nie pokonujemy, prawda? Słabość pokonując pokazujemy się jako ci silni. Choć gdybyśmy to rozdłubali, to coś ty słabego bijesz, ze słabością walczysz, to z siłą powalcz, to jest męskie wyzwanie, a nie ze słabością. No ale ze słabością łamać uczmy się za młodu, mówi Mickiewicz w Odzie do młodości i tam właśnie też jest to apoteoza tej sprawnej, zdrowej młodości i co za tym idzie zdrowia oczywiście. To tylko wtrącę, że zupełnie niedawno na Igrzyskach Paralimpijskich w Cortinie w Mediolanie rozmawiałem z francuską chorą na stwardnienie rozsiane, która właśnie, tak jak pan profesor mówi, nazywała to stwardnienie rozsiane sublokatorem, niechcianym, z którym walczymy, który mi czasem nie pozwala wstać z łóżka, ale Tak. zawsze ona póki co jest... Powiedział paralimpijskich czy paraolimpijskich? No właśnie, powiedziałem paralimpijskich zgodnie Z zasadą, zgodnie z tym, co w tej chwili się mówi. Tak, nie lubię tego skrótu, bo słowo para łączyliśmy z całym rdzeniem. Olimpijski to nie jest przedrostkiem. To jest od Olimpu przecież. Paraolimpijskim. To nie powinno stać nic na przeszkodzie, żebyśmy tak właśnie mówili. I ja tak mówię, paraolimpijskim. Paralimpijski czy paraolimpijski to i takie zacny i słuszny. I powinniśmy to wspierać.
Ja bym się chciała odnieść do choroby, o której pan profesor wspomina. Chodzi mi o komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem. Czy rodzaj tej komunikacji, sposób ma wpływ na to, jak pacjent przechodzi przez chorobę? No, mówi się czasami, że częścią leczenia jest rozmowa. Ale to jest dość oczywiste, że to wpływa na to, jak my myślimy, a to, jak my myślimy, wpływa na to, co my z tym robimy. Ale mówi się czasem, że i lekarz powinien być takim lekarstwem. Lekarz, który wchodzi łatwo w porozumienie z pacjentem. Ja wolę słowo pacjent niż chory, bo pacjent to jest ktoś związany z lekarzem. Jestem pacjentem czyimś. A kiedy mówię, że jestem chory, to jestem raczej z chorobą. Nie bardzo lubię takie towarzystwo. Dalej, sposób mówienia lekarza powinien dawać nam wiarygodność, powinno się to łączyć z zaufaniem. Wiarygodny jest człowiek, który jest po pierwsze uczciwy i mówi nam prawdę, po drugie kompetentny, czyli wie, co mówi, zna się na tym. I oczekujemy tego od lekarza, a oprócz tego oczekujemy od niego życzliwości, bo może być człowiek kompetentny, który jest uczciwy, ale niedobrze nam życzy. A od niego albo w ogóle jesteśmy dla niego obojętni. A tu liczymy na pewnego rodzaju zaangażowanie. Jak to się przejawia w sferze językowej. Z jednej strony chcemy, żeby on się z nami jak najlepiej porozumiewał, żeby mówił w sposób zrozumiały, ale to jest bliskość. Ale kompetencja przejawia się często w terminologii, w trafnym nazywaniu tej rzeczywistości, którą on powinien lepiej nazywać niż ja. Czyli oczekuję od niego nawet określeń, które pewnie nie będą mi bardzo bliskie, ale które by świadczyły, że to jest rozpoznane, a więc i oswojone. No, jeżeli przychodzę z katarem, lekarz mówi, ma pan katar, no to co to jest? Ale jeżeli powie, ma pan ostry nieżyt górnych dróg oddechowych. O, to już wiem, o co chodzi tutaj. Wprawdzie nie wiem, co to są dolne drogi oddechowe i nie wiem, czy ten nieżyt może być tępy jednocześnie, czy tylko ostry bywa. No, czasem tak właśnie działają na nas słowa. Ale jest tu jedno niebezpieczeństwo. My lubimy, kiedy rozumiemy. A czasem lubimy do tego stopnia, że udajemy, że rozumiemy. I pacjenci, to jest zjawisko powszechne, udają, że rozumieją to, co mówi lekarz. I to nie jest dobre. Bo on, rozumie pan, że tak, oczywiście, tak, jasne. Albo nawet kiedy słuchają, kiwają głową, tak. No a potem co? A potem się okazuje, że nie rozumieli. Albo im się zdawało, że rozumieli. Ja często, i to jest taka już może takie wyznanie bardzo prywatne, odwiedzam lekarzy razem z żoną, która jest bardzo uważna, lepiej się na tym wszystkim zna. I czasami ja rozmawiając z lekarzem mówię, tak, oczywiście, a potem, kiedy wychodzi, mówię, a co on właściwie powiedział? I wtedy lekarz już nie jest obecny przy tej rozmowie i żona mi tłumaczy, o co tu chodziło. Czasami tłumaczy nawet bardziej restrykcyjnie niż lekarz. Lekarz by mi na coś pozwolił. Nie wolno ci. No ale jeżeli żona powie nie wolno ci, to a jeżeli lekarz powie nie wolno panu, musi pan uważać, to niedobre jest, bo ten przymus zwiększa ochotę. I teraz tak szukałem, co może mnie pocieszać w takich diagnozach lekarskich. Na przykład mnie jako cukrzykowi nie wolno słodyczy. Naruszam to. Ale też tak myślę sobie, będę jadł tego mniej, ale ponieważ mi tego nie wolno, to będzie mi to bardziej smakowało. Bo jest taka zasada, jak nie wolno, to bardziej smakuje. Zakazany owoc. Zakazany owoc. I mogę powiedzieć, no tak, ty możesz zjeść tego więcej, ale mnie za to będzie bardziej smakowało, bo mnie nie wolno. No jest to bardzo pokrętne myślenie i wcale nie dające tyle satysfakcji. Ale my mamy wpływ na siebie. Mamy wpływ na siebie i na to, jak mówimy, i na to, jak myślimy. I dobrze jest, jeżeli ten wpływ idzie w dobrą stronę. W dobrą, to znaczy w zdrową stronę. I im dłużej żyję, a żyję już dość długo, tym bardziej cenię to, co robią ci ludzie, którzy dbają o nasze zdrowie.
I to jest naprawdę najważniejsza rzecz. Mówił pan profesor, to jest bardzo ciekawe, o tym, czego oczekują pacjenci, mądrych słów. Pacjenci oczekują jednej rzeczy, właściwie bardzo prostej, żeby im powiedzieć, że są zdrowi i że to prawda. I że wszystko będzie dobrze. Oczywiście. Zastanawiam się właśnie nad tym, kiedy stosować te mądre słowa. My na przykład w naszym podcaście często zachęcamy do profilaktyki, ale czy samo słowo profilaktyka nie brzmi odstraszająco i niezrozumiale? Dobrze byłoby ustrzelić dwie, powiedzmy, nie lubię tej metafory myśliwskiej, ale złapać sroki za pieczenie na dwa, jednym tak, na jednym ogniu. Żeby to było i proste, i kompetentne, czyli naukowe. Można by powiedzieć najpierw naukowo, a potem wytłumaczyć. To jest jakaś droga, ale to pokazuje takie traktowanie pacjenta jako kogoś gorszego. No to ostry nieżyt górnych dróg, czyli ma pan katar. A gdyby tak spojrzeć odwrotnie, ma pan katar, no my to nazywamy ostrym zapaleniem górnych dróg oddechowych. I to wtedy by pokazywało, że my zapraszamy do tej terminologii innych. Mówimy najpierw po prostu, no, a potem dopiero używamy słowa. Profilaktyka nie jest już, jak sądzę, słowem trudnym. Jest to słowo, które wydaje mi się zrozumiałe przez absolutną większość Polaków. Może czasami tylko brzmieć, i to jest inne niebezpieczeństwo, za bardzo urzędowo, naukowo, szkolnie. I te badania profilaktyczne, zwłaszcza kiedy na przykład obowiązkowe, to już się kojarzą z jakimiś formalnościami. A my byśmy chcieli w naszej komunikacji, żeby to nie było formalne, tylko żeby było naturalne. Żeby to było, no nie wiem, to trudno znaleźć słowo, które by zastępowało profilaktykę. Bardzo trudno. Nie ma takiego słowa w polszczyźnie. Może dlatego, że to słowo profilaktyka jest tak wygodne, zręczne i tak się przyjęło w środowisku zwłaszcza. Ale trzeba dbać o zdrowie zawczasu. Trzeba dbać o zdrowie, kiedy człowiek jest zdrowy. Bo jak człowiek zachoruje, to już nie będzie miał o co dbać, bo nie będzie zdrowia. Takie tłumaczenie, że tak powiem, kawonaławowe może czasami pomagać. Kiedy ty będziesz dbał o zdrowie, jak będziesz chory, to nie będziesz miał zdrowia, nie będziesz miał o co dbać. Teraz dbaj o zdrowie, póki jesteś zdrowy. Bo to jest coś, i tu taka też uwaga, którą chciałbym nie wiem, przekazać może. Ja czasem do swojego ciała, tak mówię, jaki ja mam stosunek. No nie jest ono specjalnie udane. Za mały jestem, mam wiele słabości, ale czasem mamy do niego stosunek jak do dziecka. Może trochę nieudanego, ale jednak się je kocha. I to ciało my kochamy. I może do tego zdrowia powinniśmy mieć taki stosunek jak do dziecka. Żebyśmy się nim trochę zaopiekowali. Wyobrazili sobie jako człowieka, że to zdrowie, owszem, to jest ja, to jestem ja, to moje zdrowie, ale że taki mieć stosunek, tak jak mówimy przecież, że czegoś nienawidzimy choroby czasami, prawda? Nienawidzimy swoich ograniczeń. To możemy też kochać swoje dobre strony, swoją swobodę, swoją sprawność, swój wygląd. Możemy to pokochać, tak jak dziecko się kocha i tak jak można pokochać zdrowie. Tym bym chciał właściwie to podsumować, że zdrowie jest czymś do pokochania. O, piękne słowa. To tylko dopytam, to czy lepiej zadziała język łagodny, zadbaj o siebie, czy stanowczy, weź się za siebie? Jesteśmy różni, to dobrze, że jesteśmy różni. Ze strony lekarza dobre jest rozpoznanie wstępnym bojem nawet pacjenta i zobaczenie, czy on chce mocnych rzeczy, czy słabszych. Czy oczekuje argumentacji wzmacniającej, czy wręcz przeciwnie. Ja i myślę, że wielu ludzi dobrze reagujemy na pochwały. Kiedy lekarz powie, o, widzę, że jest lepiej, to ja będę się starał, żeby było jeszcze lepiej. Ale są ludzie, którzy łatwiej reagują, czy lepiej reagują na strachy, na krzyki nawet. Inna sprawa, że kiedy lekarz jest dla mnie bardzo łagodny, to ja czasem myślę, że ze mną źle.
A jak na mnie krzyczy, to myślę, że jest szansa. To też jest pewna prawidłowość. Ale wolę, kiedy mam te pozytywne wzmocnienia i mówię, no jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy, jakież to dobre określenie. Czasem potrzebne jest poczucie humoru, czasem nawet wisielcze. Ciągle wspominam tego lekarza, który 30 lat temu, kiedy pytałem, jak długo będzie trwała moja dieta, odpowiedział: w pana przypadku krótko, do końca życia. No, przejawił w ten sposób trochę wisielczy humor. No i mnie się to nawet podobało. Żyję już te 30 lat, choć tej diety już tak dokładnie nie stosuję. To tak, bo jako że pan i tak pięknie już spuentował, a my musimy kończyć, to właściwie na koniec pytanie, jaki ruch panu daje największą przyjemność? Czy spacer, czy rower, czy jeszcze coś Na rowerze już od innego? dawna nie jeżdżę. Mógłbym uznać, że moim sportem najczęściej uprawianym jest wstawanie z krzesła, które także nie jest już najłatwiejsze, a wstawanie z fotela jeszcze gorsze jest. No nie, ale to przesada. To jeszcze aż tak źle nie jest. Owszem, spaceruję, owszem, lubię chodzić. Chodzenie zresztą, jak mówił mi mistrz Robert Korzeniowski, jest zdrowsze od biegania, jest bardziej naturalne niż bieganie i uprawianie chodzenia wcale nie jest gorsze od joggingu czy od tego zdrowego podobno biegania. Chodzić. I o to chodzi, żeby dobrze się czuć. Inne wysiłki fizyczne są już mi albo niedostępne. No kiedyś nawet jakieś pompki robiłem, ale teraz jedna pompka już by mnie wypompowała prawdopodobnie. Mogę co najwyżej wykonać zwis. I to najczęściej kończący się upadkiem. No, to są takie rzeczy przykre. Mówię o tym z humorem, bo istotnie trzeba się dostosowywać do własnego stanu zdrowia i do własnego wieku też. Ale chodzenie nawet w późnym wieku jest możliwe i dobre. A jeżeli chodząc trochę się pogimnastykuje, to także nie zaszkodzi. Bardzo dziękujemy i zostawiamy państwa z tym mottem pokochaj zdrowie. Bardzo idealne, możemy jako motto pod naszym tytułem Wygrywaj. zamieścić. Tak. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.